Nie sądziłem, że polska marka produkuje tak ciekawe telefony z myślą o seniorach. Dziś zrecenzujemy sobie MyPhone Hello 3 LTE. Telefon posiada radio, latarkę SOS, 4G LTE, 1400 mAh baterię, USB typu C, łatwe użytkowanie i stację dokującą. Klawisze naprawdę bardzo wielkich rozmiarów są naprawdę wygodne, troszkę hałaśliwe, ale bardzo praktyczne. Z boku widzimy klawisz, który włącza latarkę. Latarkę włączamy, gdy telefon jest całkowicie rozładowany, wyłączony, gdy jest zablokowany i gdy jest normalnie włączony. Telefon obsługuje już ładowarkę typu C. Mamy tutaj styki na stację dokującą i możemy podłączyć również słuchawki 3,5 mm. Z drugiej strony klawisze ściszania i pogłaszania, otwory na smycz i latarkę naprawdę dość potężną, jak widzieliście wcześniej, bardzo dobrze podświetla. Klawisz z tyłu standardowy SOS, aparat fotograficzny w tym przypadku bardzo słabej jakości, bo tylko VGA, 0,3 megapikselowy. Teraz zobaczymy, co w ogóle jest w zestawie. Podstawka, stacja dokująca MyPhone, ładowarka typu C i tak właśnie powinno być. Standard, ładowarka MP02. I tu widzimy jeszcze również współczynnik promieniowania na ludzki organizm. I tak wygląda podpięcie pod stację dokującą ładowarki. Możemy sobie w taki sposób podpiąć, ładować. Jak i również bezpośrednio do gniazdka standardowe ładowanie. Ściągamy sobie klapkę tylną, zobaczymy baterię, założymy kartę SIM i kartę pamięci. Bateria BS48. Telefon obsługuje dwie karty Dual SIM i kartę pamięci aż do 32 GB. Karty SIM to nano SIM, te najmniejsze. Tu Wam właśnie demonstruję, pokazuję, jak prawidłowo założyć tę kartę. No, szczególnie będzie pomocna informacja dla osób na pewno starszych. Zakładamy, przesuwamy wsówkę. Dół, góra. Identycznie jest z tą wsówką, w której zakładamy kartę pamięci. Karta pamięci oczywiście microSD. Włączamy telefon. Telefon się dość długo włącza, ale bardzo fajnie, stabilnie i płynnie funkcjonuje, działają wszystkie funkcje. Naprawdę na tak klasyczny telefon posiada dość dużo ciekawych funkcji, które są bardzo istotne dla osób starszych. Widzimy tutaj LTE, dwie kreski. Wchodzimy sobie w kontakty i teraz dodamy kontakt. Dodamy kontakt, możemy dodać oczywiście na telefon, jak i również na kartę SIM. Jeśli utworzymy kontakt na telefon, zapiszemy sobie, to możemy dodatkowo dodać jeszcze zdjęcie tej osoby. To wiadomo, bo pamięć telefonu jest dość duża, a pamięć karty SIM jest uboga, więc nie ma takiej możliwości.
I szybkie wybieranie. Bardzo ważna funkcja dla osób starszych. Wybieramy sobie odpowiednią cyfrę na klawiaturze, dodajemy odpowiedni numer, odpowiednią osobę i zapisujemy. I od tego momentu można sobie z automatu bardzo szybko wybrać osobę, do której chcemy zadzwonić. Wiadomości, najważniejsze informacje. Niestety nie obsługuje T9. Jest zwykłe ABC. Jeszcze sobie zobaczymy, jakie języki są obsługiwane w wiadomościach SMS. I mamy angielski, podstawowy, francuski, portugalski, hiszpański, rumuński, holenderski. Jest dość sporo, widzimy. W połączeniach najważniejsze informacje to chyba licznik połączeń. Aparat, jak wspomniałem wcześniej, jest naprawdę bardzo słabej jakości, ale takie podstawowe zdjęcia zawsze można sobie nim wykonać. Zdjęcie robimy akurat w tym przypadku 5. Mamy do wyboru jakość niska, normalna, wysoka i jeszcze możemy sobie ustawić odświeżanie 50 Hz, 60 Hz. Teraz przejdziemy do dźwięków, do dzwonków i zobaczymy, jakie są systemowe dzwonki. I kolejne dzwonki, tym razem SMS-owe. Możemy sobie ustawić dźwięk klawiszy. No dla mnie to irytujące, ale może dla osoby starszej, która jest dość głuchawa, może to być wygodne. I tu widzimy wszystkie dodatkowe funkcje. Gry są dość specyficzne, pod logikę, bardzo dobre, moim zdaniem. Bardzo proste, ale tutaj sprawiają, byśmy troszkę pogłówkowali, pomyśleli. Tu jest chyba standardowa gra kółko krzyżyk. Tak by się wydawało. I wąż. No wąż jest znacznie uboższy, gorszy niżeli w Nokii na przykład. Takie jest moje zdanie. Taka podstawowa gra wąż. Radio bardzo ciekawe. Możemy słuchać go bez słuchawek. I tu mamy szereg różnych ustawień. Nagraj audycję, odtwarzanie w tle, lista nagrań, przechowywanie i automatyczne strojenie. No i w galerii mamy głównie zdjęcia. Przechodzimy dalej do kolejnych ustawień. Możemy sobie zablokować, żeby nasz numer był niewidoczny. I tu są ciekawe opcje. Zobaczcie, nagrywanie połączeń. Też dobra opcja. Możemy sobie ustawienia fabryczne przywrócić. Możemy włączyć automatyzację, jeśli chodzi o godzinę. Też
bardzo ważna i potrzebna funkcja. Taka niby prosta, żeby się tu po prostu nie głowić, nie szukać tej godziny, z automatu będziemy mieli ustawioną. I skróty też ważne, tu możemy sobie ustawić skrót klawisza prawego i góra, dół. Te 3 klawisze możemy sobie ustawić. I jeśli chodzi o języki w tym telefonie, polski, angielski, francuski, hiszpański, wszystkie podstawowe powinny się tutaj znajdować. Standardowe, najważniejsze. I tak samo języki wpisywania. Jeśli chodzi o wyświetlacz, to możemy ustawić kontrast. Możemy również podświetlić bądź całkowicie wyłączyć podświetlenie klawiatury. Ciekawa opcja, możemy sobie ustawić numery do czarnej listy. Z automatu takie połączenia będą odrzucane. Identycznie jest również jeśli chodzi o wiadomości. Wybór sieci, sieć 2G, LTE, jak i również 3G i 2G. 2G, 3G, LTE, 3G, 2G i samo 2G. Tutaj ustawiamy sobie SOS, klawisz alarmowy, też ważna informacja, i C. I tu jest ciekawe też, bardzo ważne dla osoby starszej. Ustawiamy sobie kontakt, do której ma dzwonić osoba, która potrzebuje pomocy, informacje o pacjencie, wszystkie choroby, alergie, grupa krwi, imię i nazwisko tej osoby. I tu mamy wszystkie informacje, pokaż informacje o pacjencie, które wcześniej wypisaliśmy. I też to można sprawdzić bardzo szybko klawiszem 2. Jest taki skrót. Teraz sobie właśnie zobaczymy. Naciskamy długo 2 i widzimy pokaż wszystkie informacje o pacjencie. Aktualizacja systemu. Na koniec jeszcze pokażę, jaki dobry zasięg posiada ten telefon. W Samsungu Solidzie B2 710 0 kresek, a tutaj od 2 do 3 kresek.